Dzień za dniem, noc za nocą. Nasze życie upływa pod bezkresnym niebem. Marzymy o rzeczach wielkich, ale życzymy sobie rzeczy prostych. Myślami wybiegamy do przodu, ale jesteśmy świadomi, że życie toczy się tu i teraz. Spoglądamy w niebo z dobrego miejsca na ziemi. Cześć, witajcie drodzy maturzyści, witamy Was serdecznie na kolejnej lekcji języka angielskiego. Poprowadzi ją dla Was pani Monika Zalewska. Welcome back everybody to part 3. I'm going to start today by answering a few questions that we didn't manage to answer last time. Those questions are in Polish, so I'll switch to Polish for a second. Pierwsze pytanie, które ostatnio padło na koniec programu od Michaliny o transformację. Czy można kilka przykładów przećwiczyć? Michalina, będziemy robić zestaw ogólnie i gramatykę w poniedziałek, bo jak obiecałam, zrobimy conditionale. I przygotowałam już kilka transformacji, żeby Wam pokazać, na co zwracać uwagę i jakie są takie najbardziej potoczne. Wzięłam dwa pakiety transformacji z zeszłej matury w maju, więc poćwiczymy. Maciej prosił o frejzale i znam Macieja, więc Maciej na poczcie w dzienniku masz link do mojego Google Drive'a i tam masz pakiet cały frejzali razem z ćwiczeniami, więc pozdrawiam też całą klasę 3B, natomiast pakiety i tego, co chciałeś, są w internecie, są na moim Google, na dysku moim Google. Szymon i Kasia, obydwoje prosili o stronę bierną i mowę zależną. Obiecuję, że jeżeli tylko czas pozwoli, to zrobimy, natomiast wiem już, że będziemy się widzieć w poniedziałek i prawdopodobnie w środę. I prawdopodobnie może to już być na tyle. Zobaczymy, jak czas pozwoli i na ile nam pozwoli generalnie ten timetable, który mamy. Dlatego też właśnie chciałabym mieć prośbę do Was, żebyście napisali dzisiaj w tych komentarzach albo w prośbach w czasie tego programu, co byście chcieli z gramatyki najbardziej, bo conditionale się powtarzały kilka razy, natomiast tutaj jest prośba od Szymona Kasi o stronę bierną i mowę zależną, a Gosia na przykład chciała modale, żeby czasowniki modalne powtórzyć, więc proszę, żebyście spróbowali mi dać znać w czasie tego programu, jaką gramatykę najchętniej byście powtórzyli. Ok, później Ula napisałaś, zapytałaś, co masz zrobić, jeżeli w ogóle boisz się mówić w języku angielskim do kogokolwiek. No jest to problem, bo jeżeli masz podejść do egzaminu ustnego i boisz się mówić w języku angielskim do kogokolwiek, no to będzie to jakiś problem. Ja bym radziła tak, popróbuj najpierw, zestawów online jest bardzo dużo. Popróbuj rozmawiać z lustrem, popróbuj rozmawiać z jakąś lalką, czy z jakimś dummy, który masz w pokoju. Później przejść do koleżanki, mamy, taty i popróbuj z nimi jakiś zestaw zrobić. I może to pomoże. No, nie wyobrażam sobie, żebyś na przykład robiła maturę ustną siedząc tyłem albo w jakiś inny sposób, więc no, musisz jakoś przezwyciężyć swój lęk. Dobrze by było, żebyś poinformowała może egzaminatorów maturalnych wchodząc, że masz bardzo duży stres przed mówieniem i żeby wzięli to pod uwagę. Natomiast no, musisz niestety się odezwać, żeby zdać maturę ustną. I na koniec Gosia zapytała, ponieważ ja wspomniałam ostatnio, jak kończyliśmy tę maturę ustną, że jeżeli zdarzy się słowo trudniejsze, to i tam podałam Wam przykład curfew, że jeżeli się zdarzy takie słowo, żebyście pytali. Gosia pytała, czy jest więcej takich słów. Wiesz, tyle lat siedziałam na maturach, to akurat słowo mi utknęło w głowie, bo samo mi się rzuciło jako trudne słowo, tak w oczy. Natomiast no, rzadko takie słowa się zdarzają. Poza tym ciężko jest powiedzieć, co dla Ciebie będzie trudne, a co byłoby trudne dla koleżanki, która będzie zdawała po Tobie, bo ona może równie dobrze takie słowa znać, a Ty nie, więc to mi akurat wpadło, ale rzadko się zdarzają takie słowa i jeszcze raz powtórzę, jeżeli zdarzy się takie słowo, lepiej poprosić o wytłumaczenie niż spróbować odpowiadać. Tak? Nie mam listy takich słówek trudnych, nie potrafiłabym powiedzieć nawet drugiego przykładu tak naprawdę w tym momencie. Czasami zdarzają się trudniejsze pytania, ale my też jako egzaminatorzy staramy się te pytania omijać i zadajemy te pytania, które są
lepsze, przyjaźniejsze. Tak jak mówiłam, egzaminator jest tam dla Was i naprawdę staramy się Wam pomóc ze wszystkich sił, żebyście dobrze zdali. Okay? To na tyle pytań. List formalny. Najpierw po polsku, ponieważ to jest oczywiście wzięte ze strony OK, więc przeczytam, czego oni wymagają, jeśli chodzi o list formalny. List formalny jest napisany w odpowiedzi na sytuację określoną w zadaniu egzaminacyjnym. Może to być na przykład list czytelnika do gazety, czasopisma lub list mieszkańca do władz miasta. List może zawierać elementy opisu, sprawozdania, recenzji itd. Dobrze napisany list formalny zawiera we wstępie określenie celu, w jakim został napisany, omawia dane zagadnienie w sposób przejrzysty i logiczny, zawiera elementy typowe dla formy, czyli odpowiedni typ, zwrot rozpoczynający i kończący, akapity itd. That's the information that you can find in the information pack. Now, let's have a look. Actually, when I looked at the last 6 years, the last 3 years, so 19, 18, 17, we have had for and against and article. So I had to go back like 4 or 5 years to find one letter. And that's, I think, 2016 or 2015. This comes from the mock examination organized by Operon. So this one is actually the one but I had to go back like 5 years to find this one. And the instructions go: jedna z gazet ogłosiła konkurs na pomysł kampanii zachęcającej do oszczędzania wody. Napisz list do redakcji, opisz w nim sytuację, dzięki której uświadomiłaś sobie wagę tego problemu i przedstaw swoją propozycję takiej kampanii. A drugi, ten z tego moku, redaktor czasopisma podróżniczego zwrócił się do czytelników z pytaniem, jak ciekawie jest spędzić wakacje za niewielką sumę pieniędzy. Napisz list do gazety, w którym zaproponujesz sposób na ciekawe i tanie wakacje oraz zilustrujesz pomysł przykładem lub przykładami z życia swojego i swoich bliskich. If you haven't noticed already, there are always two elements. First of all, there is the introduction to the topic, so a competition, yes, connected to saving water. And then you have two things that you have to describe. A situation and then your campaign. So first of all, a letter, and then you focus on the requirements and keep it in mind what kind of requirements there are when it comes to writing a letter, a formal letter. And then you look at the instructions and you look at the elements that you have to include. So first of all, letters. This comes from Virginia Evans, obviously, as before. And I chose two types of letters: a letter giving information, a formal letter giving information, and a formal letter of advice, because they have the expressions, the phrases that you should include in your letters. For example, I am writing in response to your, article in a newspaper. I am writing with regard to the problem that you talked about somewhere, okay? So you have the expressions that you might use in the introduction. Then you also have the ending, but then you have to, the second element, remember in the first letter, was suggest a campaign. So advice or suggestions, and you have a few here. For example, it might be useful if you did something. I believe that the best course of action would be. I would like to offer 1 or 2 suggestions concerning something. So you can find a few very good expressions that you might use in your letter, okay? The formal letter that you're expected to write in your Matura examination is usually a letter giving an opinion and presenting a situation and making suggestions, okay? So those 3 things appear in those letters always. So let's take the first letter that you had there, the one that appeared in your Matura examination, I think 2016 or 2015. Jedna z gazet ogłosiła konkurs na pomysł kampanii zachęcającej do oszczędzania wody. Napisz list do redakcji, so that's important, and opisz sytuację, której uświadomiłeś sobie wagę tego problemu i przedstaw swoją propozycję takiej kampanii. Okay, formal letter, you keep that in mind. You keep in mind that you're writing to the editor of a newspaper. So, how to begin a letter? Dear sir, madam, /madam, that's the best beginning. You cannot assume that the editor is a woman. You cannot assume that the editor is a man, because we don't know, and you don't know. You're writing to somebody who is in charge of a newspaper. So it's best to start with, dear sir, madam, /madam. It's
it doesn't point to any sex. It just says that there is a person, I don't know if it's a man or a woman, and this person is in power. So this is a formal beginning. And if you do that, then the ending must be yours faithfully. There is a simple rule in English. If you give the surname, so you say, dear Mr. Brown, surname, you finish sincerely, SS. If you start with dear Sir, Madam, you finish with faithfully. Very simple rule. With the surname, sincerely. Without the surname, you have faithfully. So you start with dear Sir, Madam, and the first paragraph is the introductory paragraph. And this one has to state why you are writing. So you should talk about this idea that somebody asked in a recent issue. For example, I kind of wrote here, I read your article in the Tuesday issue of your newspaper, and I would like to contribute. Yes? So you say why you are writing, what this letter is going to be about, so concerning, you know, the campaign about saving water, and that you want to contribute to it, that you want to make a few suggestions. Yes? I would like to offer 1 or 2 suggestions. I am writing with regard to the problem that you illustrated in your newspaper. Yes? So, dear Sir, Madam, I am writing my letter because I read your article in the Tuesday issue of your newspaper, and I would like to contribute. You illustrated the problem of saving water, and I think it's a vital issue that concerns all of us today, and it should be tackled. Yes? It's enough. Then, the 2 elements that I told you about, the 2 elements that you have to describe, that you have to devote your next 2 paragraphs to. So the first is sytuacja, w której uświadomiłeś sobie wagę tego problemu. So you have to imagine a situation in which you realized how important water is in general. Okay? So I kind of suggested 2 possibilities. For example, not such a long time ago, because it was like 2 months ago, that I went to an exhibition of photographs, and the exhibition was entitled Water, the Importance of Water. I remember a photo in there of children suffering from malnutrition and lack of water, and it made me realize how important it is. The child in the photo and so on. You remember always that you have to mention and develop, that everything has to be justified, that everything has to be described. So you say that there was an exhibition, that you went to this exhibition, that you saw a few pictures with starving children, with children that didn't have water, maybe with those women who were carrying like jugs of water on their heads and so on. Describe a photo or 2 and say that it struck you as very, like, as a huge problem concerning a lot of people around the world. Another idea that I had was a heat wave. So maybe last summer there was a heat wave in your country, and so in Poland. There was a heat wave in Poland, and you could see, for example, elderly people suffering from lack of water walking around, or maybe there was no running water in your building, and you had to realize that without water we are basically helpless. We can't wash, we can't cook, we can't do anything, and everybody needs water. So you describe a situation like that, and you say that this made you realize how vital water is and that we need to start saving it. Okay? So this is your greeting, first paragraph, second paragraph. The situation should be described in the second paragraph. Now the third paragraph is your campaign. Okay? So you have to, I came up with posters or lessons. Yes? This is usually something that students come up with. How would you make people realize that water is important? You can start with the whatever I had there. I would like to offer 1 or 2 suggestions concerning the campaign that you asked about. Yes. The first idea that I have is maybe carrying out a competition for the best poster illustrating the importance of water in human life. And the best posters should be maybe exhibited in a gallery, or maybe
sent to schools so that children realize the importance of water. Another idea that I have is that maybe school children should be given lessons on the importance of saving water or the importance of water itself. Teachers should make them realize how much water they consume every day and that it's important to save it because we have less and less of it. Yes. So campaign, posters or lessons at school, you describe it in your third paragraph and that's it. But remember, it has to be mentioned and developed. It has to be described to be given the maximum amount of number of points, yes? And then the last thing we have to do is to write a conclusion. In your conclusion, you should kind of summarize what you've just said in a very, very short form and say that you hope you have contributed somehow. So you can say, I feel that this problem is of great importance and I hope that my suggestions or my contribution will prove useful. Looking forward to hearing from you or looking forward to your response, and you go to yours faithfully and your name. That's it, okay? So what do they grade? We're looking at the letter now, yes? So this is not R, this is the L, the letter. And the maximum number of points you get if wstęp zgodny jest z tematem i treścią wypowiedzi oraz wskazuje na cel, powód pisania listu. So in your introduction, you have to go back to the problem of water, because in your topic, you had a campaign to save water. So you have to say something about the campaign to save water, and you have to say that you are writing to make a contribution, to make a suggestion, and so on. That's maximum, yes? Then you have the first element, the second element. The first element was what made you realize the importance, and the second element was your campaign, both of which should have their own separate paragraphs and should be discussed at length, at least 3 sentences, okay? And then you have wieloaspektowa, pogłębiona realizacja elementu, wsparta przykładami, szczegółowo omówiona. And you have it. And the last one is the conclusion, the last paragraph, yes, where you say, I hope I have contributed, I hope this helps, because this is important, and this is zakończenie zgodne z tematem, so it goes back to the saving water and to the campaign and the importance of water. Jeżeli zdający powtarza wstęp, to czyni to innymi słowami. Okay. And the last section, which I haven't mentioned yet, but it's important, fragmenty odbiegające od tematu. If you don't have any fragments that are not related to the topic, then you get 2 points. In here, you could start talking about, for example, people in Africa suffering from malnutrition and develop that there is hunger, yes? And if you start writing about hunger, this will be irrelevant. So this will not be connected to the topic. So stick to the topic of saving water, stick to the topic of the importance of water, and you will be safe, okay? So those two points go here. You've got two points if you have everything right. And then you have zgodność z poleceniem elementy formy, and we are looking at L again. Wypowiedź zawiera odpowiedni zwrot rozpoczynający i kończący. So the things that I told you about, dear sir, madam, and yours faithfully. If you have both of those separately, you have a point. Then the kompozycja, so you have the division into beginning, one suggestion, second suggestion, conclusion, and then division into paragraphs and the length. So if you have all those 4 points, then you put them 1, 1, 1, 1 here, and the magic table comes into practice, okay? So this is the letter. The last thing that you are expected to write is an article. And, okay, they are slightly different. An essay is very formal and is very strict. Argument, justification, argument, justification. A letter is a little bit more personal, so you can express yourself a little bit more freely, but it's still formal. Now, when it comes to the article, to write a good article, you have to have something that we call a gift for writing. So to write a good article should be a little bit lighter in style, should be a little bit more flamboyant in style, so richer in style. And you have to show off a little bit of your skill with writing. Why? Because an article should encourage people to read. So an article should be interesting. The first thing to remember, it should be interesting. Okay? Now, what do we have from the information pack?
W artykule publicystycznym zdający wyraża swoje stanowisko wobec problemu zjawiska społecznego wskazanego w poleceniu. Celem artykułu jest rzeczowe przedstawienie omawianej kwestii. Artykuł może zawierać elementy opisu, sprawozdania, recenzji, komentarze autorskie, ocenę faktów, elementy opinii oraz może podejmować próbę kształtowania opinii czytelników. Dobrze napisany artykuł ma tytuł przyciągający uwagę czytelnika, wstęp, w którym autor stara się zachęcić czytelnika do przeczytania tekstu, przywołując fakt lub anegdotę, sygnalizując temat artykułu w formie pytania, używając barwnego języka. I może zawierać pytania zachęcające czytelnika do dalszych rozważań na temat poruszany w tekście. Okay. Let me kind of show you what they looked like in the last 3 years. Zwiedziłeś wystawę fotograficzną, która dotyczyła problemu zaśmiecania środowiska naturalnego plastikiem. Napisz artykuł na temat tej wystawy, opisz zdjęcie z wystawy, które wywarło na Tobie największe wrażenie i wyraź swoją opinię na temat skuteczności takich wystaw w walce z problemem. I'm going to leave the latter two for your interest later. I'll focus on the first one because I'm taking so much time, yes? So let's take the first one and let's work on it, yes? So you have an exhibition, a photo exhibition, which concerned plastic and the pollution, that is pollution connected with plastic. So you are supposed to write an article. The first thing to remember, the heading or the headline, yes? It has to be short, it has to be concise, it has to be there. So remember, you have to write a headline. And it should be funny, it should attract the attention. So it can't be a full sentence. Remember that in a heading, you shouldn't have any prepositions, you shouldn't have articles. It should be something short, concise, and something attractive. I came up with two. The earth is suffocating on plastic, exclamation mark. Yes, it's a good title. Or you can use a common expression and you can twist it around to match the topic. So, those of you who know your English, you know when you ask somebody what's your poison, then you usually ask them what they like drinking, yes? So I used it and said, what's the earth's poison? Plastic, yes? I used a common English expression, twisted it, made it serious, but if somebody knows the expression, they know it was used in a kind of clever way. Sometimes students, and very often, they use common quotations like to be or not to be. You could use it in your title as well. With plastic, it might be difficult to do, but to use plastic or not to use plastic, but it will not talk about pollution, so maybe not this time, but you could use it as well. Okay, so you have the headline, the heading, and then we go into the first paragraph, the introduction. The introduction should be interesting. You've always, you have that kind of attitude as well. If you take an article and you start reading it, if the first paragraph doesn't encourage you to read on, you will just put it aside and forget about it. So the same rule applies. Your first paragraph should talk about the topic, so it should mention an exhibition, it should mention plastic, it should mention pollution, but in an interesting way. So I suggested something like that. Have you seen how much plastic we throw away? You can address the reader directly. Do you realize the magnitude of the problem? Because yesterday I went to a photo exhibition which was, the topic of which was plastic pollution, and it made me realize how big of a damage how much damage we're doing to the environment with our plastic. Okay? Then, so in the first paragraph, you address the reader. You say, come on, I mean, have you seen people eating with plastic forks instead of carrying their own utensils? Have you, are you one of those people who drink from plastic cups every time they need water, and so on and so on? And then you say, I saw an exhibition, it was dramatic, I'm going to tell you about it. Then, again, you have two elements. You have the picture that made an impression on you, and then your opinion. I included a picture in here at the bottom of it because it's one of those pictures that kind of come to mind when you think of plastic pollution. You have the seahorse that is kind of holding onto a cotton bud, and this is the one we use for ears, yes? So maybe you could think of a picture like that. Maybe you could think of an animal with some plastic wrap around them. Or I remember the picture of a bird that when they opened the stomach, there was lots of plastic inside. You could describe this one as well. So you go to your second paragraph and you say,
2 days ago, I went to a photo exhibition whose topic was plastic pollution. I went around looking at the different photos, and I was overwhelmed. The problem is terrifying. But the most terrifying picture that I saw during walking around the gallery was this tiny picture of a tiny seahorse. Yes, the seahorse was holding on to a cotton bud that we commonly use at home, and we throw away after one single use. We don't realize how much damage we do to the environment every single day on a daily basis by using plastic elements, plastic items like that and throwing them away. The picture made a huge impression on me, okay? Then the second element is your opinion when it comes to the effectiveness of such exhibitions. So you give your opinion. You can start by saying, I went home and started thinking about such exhibitions. Do they make any sense? Should they be carried out? Should children know about them? And I realized that this is our common problem and everybody should know about them. Those pictures made me realize the magnitude of the problem. Therefore, I am sure they will make children realize that this is an important issue that we all should address on a daily basis. So you say, and you can also kind of continue by saying we should maybe encourage teachers to visit the exhibition with children so that they can see firsthand what it looks like when we throw away so much plastic. Yes. The last thing, of course, is the conclusion. So you summarize your impression. You say, to sum up, or no, maybe not to sum up because it's an article. Remember to kind of separate the for and against from any other form. Here you could say, I will never forget the picture that I saw during the exhibition, the seahorse holding on to this cotton bud. I hope that everybody realizes the problem. I hope that everybody visits the exhibition, and I believe that with such pictures we can change our mindsets and change our behavior as well, so that there is less and less plastic pollution every day. Okay, so this is what it should look like, more or less. And as I said at the beginning, when we started talking about this article, you should keep it interesting, entertaining. You can address the reader directly. You can ask questions, rhetorical questions, obviously, and as always, it should always go back to the topic. The two elements that you have there and the structure. Heading, then the first paragraph, the exhibition, then, the first paragraph was your interesting introduction, then the exhibition, then your opinion, if it makes sense, and the conclusion. That's it. Here you can be a little bit freer with your style, with your vocabulary. You should be more entertaining. That's why sometimes it's not for everybody, because you are used to writing those kind of highly structural things. That's why this is maybe not as easy for some people. Okay? And again, article. Wprowadzenie zgodne z tematem oraz ciekawe, oryginalne, zachęcające do czytania w ciekawej formie. That's why I told you, keep it interesting, keep it entertaining. Wieloaspektowe, czyli pierwszy element, tam było zdjęcie, wystawa i zdjęcie oraz opinia na temat skuteczności. And the last one, zakończenie zgodne z tematem i z treścią wypowiedzi i fragmenty nieodbiegające od tematu. Okay? So when it comes to the article, zatytułowana. And even for the title itself, for the heading, you get 1 point. If you don't have it, immediately you don't have the point. And the same, kompozycja, graficzny układ i ilość słów. That's it, yes? Now, last time I didn't manage to tell you about them, because when you have a look at here, this is what we've been talking about constantly, but those three elements we haven't talked about yet. Spójność, logika, zakres środków językowych i poprawność środków językowych. So a few comments. I'll switch to Polish because everything here is in Polish and I need you to understand very clearly. Spójność i logika. W spójności i logice bierze się pod uwagę, czy i w jakim stopniu tekst funkcjonuje jako całość dzięki jasnym powiązaniom wewnątrz zdań, pomiędzy zdaniami i akapitami.
Czyli na spójność i logikę będzie wpływało to, czy macie powiązanie tematyczne, czy nie macie fragmentów odbiegających od tematów wypowiedzi, czy nie macie na przykład polskich nazw wstawionych gdzieś tam, które, powtarzam, nie możecie wstawić bez wyjaśnienia w nawiasie. Jeżeli jest polska nazwa, wyjaśnijcie, tak? Co to jest. Złe użycie albo skakanie pomiędzy czasami mogą zakłócić spójność i logikę. Bardzo rażące błędy zakłócają logikę. Się ciężko czyta, więc jest spójność i logika zakłócona. Zobaczcie, ile za 2 punkty. Wypowiedź zawiera najwyżej 2 usterki w spójności oraz lub logice na poziomie zdania lub akapitu lub całego tekstu. Czyli takie dwie małe usterki jeszcze są akceptowalne, więcej już nie. Zakres środków. W ocenie zakresu środków językowych bierze się pod uwagę zróżnicowanie i precyzję środków leksykalno-gramatycznych użytych w wypowiedzi. Za 3 punkty macie szeroki zakres środków językowych. W pracy występują dość liczne fragmenty charakteryzujące się naturalnością, różnorodnością frazeologiczną oraz precyzją używanych środków językowych. Tutaj już patrzymy poziom B1+, czyli wchodzimy B2+, do B2C1, więc tutaj już musicie się pokazać swój styl. Wrzućcie jakiegoś conditionala, wrzućcie jakiegoś participla, wrzućcie jakiś final relative clause i będzie to oceniane dobrze. I oczywiście precyzyjność słownictwa też jest bardzo, bardzo ważna. Ok, później mamy poprawność językowa, tutaj już są stricte błędy gramatyczne, tak? Czyli jeżeli są błędy gramatyczne, ale nie tylko, zobaczcie, gramatyczne, bo leksykalne, czyli źle użyte słowo, ortograficzne i interpunkcyjne. Na podstawie nie oceniamy interpunkcji, na podstawie. Na rozszerzeniu interpunkcję już oceniamy, więc przecinki zaczynają się liczyć, ok? I teraz mamy tabeleczkę, nieliczne błędy językowe, nieliczne błędy zapisu, dostajecie 3. Nieliczne błędy, liczne lub bardzo nieliczne błędy językowe, ale błędy zapisu, no to macie 2. I też łączycie sobie tabelkę. Na koniec uwagi dodatkowe dotyczące pisania ogólnie, jeśli chodzi o rozszerzenie oczywiście. Wypowiedź jest oceniana na 0 punktów, jeżeli jest nieczytelna, więc naprawdę zachęcam wszystkich, którzy mają bardzo brzydkie pismo, żeby poćwiczyli albo żeby jeszcze, nie wiem, teraz już chyba nie zdążą, ale żeby spróbowali załatwić sobie pisanie na komputerze. To może być uwaga na przyszły rok, tak? Piszcie wyraźnie, czego nie widzimy, podkreślamy falą i zakłóca to nam spójność. Niezgodna z poleceniem lub niekomunikatywna dla odbiorcy, na przykład napisana fonetycznie, co się zdarzało. Praca napisana niesamodzielnie, zdarza się, że prace są niesamodzielne, na przykład są wyuczone frazy. No jeżeli są wyuczone, to nie każemy tego, ale są na przykład przepisywane skądś. My pewne rzeczy wyłapujemy. Trzymajcie się z daleka od takich zebranych gdzieś z poprzedniego na przykład fragmentu, na przykład z czytania przepisane albo nie daj Boże jeszcze od kolegi. Jeżeli wypowiedź zawiera mniej niż 160 słów, przyznaje się 0 punktów za zakres i poprawność środków językowych. Czyli jak napiszecie za krótką pracę 160 słów, to zobaczcie, tracicie od razu zakres środków i poprawność środków, czyli tracicie łącznie 6 punktów automatycznie, jeżeli macie za krótką pracę. Okay? Jeżeli za wypowiedź przyznano 0 punktów w kryterium zgodności z poleceniem, to wszędzie jest 0. Czyli jeżeli w treści piszecie o byle czym, to będzie praca na 0. Nie będziemy oceniać języka, nie będziemy oceniać gramatyki. Jeżeli jest niezgodna z tematem, jest po prostu wyzerowana. Jeżeli wypowiedź nie zawiera w ogóle rozwinięcia, napisane tylko jest wstęp i tylko zakończenie, to jest 0 punktów w każdym kryterium. Jeżeli za wypowiedź przyznano 1 punkt w kryterium zgodności z poleceniem, to wszędzie indziej też musi być 1 punkt. Czyli jeżeli tu uzyskacie 1 punkt, to tutaj też maksymalnie możecie uzyskać po 1. Nie możemy dać tutaj 1, a tam więcej. Okay? Dlatego zgodność z tematem jest tak ważna. I ostatnie, ocenie poprawności językowej w wypowiedzi uczniów ze stwierdzoną dysleksją nie bierze się pod uwagę błędów zapisu. Także bardzo ważne jest, żebyście zapisali, że jesteście dyslektykami, żeby to było zaznaczone na karkuszu, bo wtedy nie patrzymy na ortografię. Okay? To chyba jest wszystko. Czy są jakieś pytania do tego pisania? Mam nadzieję, że było to jasno, zwięźle i na temat. Jeżeli mielibyście pytania do tego, czy coś jeszcze wyjaśnić, to bardzo proszę, szybciutko, albo odniosę się do nich w poniedziałek, jak zaczniemy. Czy są jakieś pytania?
Tak są, pani profesor, oczywiście. Słucham. Maciej pyta, a w zasadzie prosi, aby pani powtórzyła stronę bierną. Bierną, dobrze, to czyli mamy następny głos na stronę bierną. Od Szymona pytanie. Od swojej nauczycielki dostałem informację, że może nam przytrafić się obrazek na maturze ustnej związany z kulturą angielską, na przykład Buckingham Palace. Czy można wtedy omówić w jakiś sposób ten obrazek, nie znając kultury angielskiej, czy warto sobie powtórzyć jakieś informacje z tego zakresu? Kultura nie jest elementem matury ustnej, więc jeżeli pojawi się obrazek Buckingham Palace, nie możemy od Was wymagać znajomości tego. Nie będzie nikt Was pytał, co jest na obrazku, czy musisz mi powiedzieć, bo jeżeli powiesz, że jest to pałac, it's a castle, it looks old, it looks French or British, nie mogę Was ukarać za to, że nie wiecie, że to jest akurat Buckingham Palace. Nie macie takiego obowiązku, żeby powtórzyć wszystkie. Oczywiście dobrze by było wiedzieć, że to jest Buckingham Palace, ale nie jest to coś, co pójdzie na jakiś punkt minusowy. Na pewno nie. Chociaż coś, czego nie trzeba się uczyć. Pytanie od Natalii. Czy jeśli zapomni się o wstępie podczas pisania listu formalnego, to w takim wypadku ile traci się punktów? To pamiętaj, spójrzcie sobie tam z powrotem na tu. Teza zgodna. Jeżeli, jakiej to było formie? Jakie było pytanie w liście? Czy jeśli zapomni się o wstępie podczas pisania listu formalnego? List formalny, okej. Wstęp zgodny z tematem. Zobacz, to w takim razie, Natalia, jeżeli nie masz tego wstępu zgodnego z tematem, to tutaj tracisz 2 punkty od razu tu, ale tracisz też tutaj punkty. Bo jeżeli nie napiszesz wstępu, to wtedy praca nie jest kompozycyjnie spójna, bo masz wstęp, przypuśćmy Dear Sir, Madam i od razu zaczynasz pisać pierwszy element, czyli nie ma wstępu, więc kompozycja też tutaj cierpi, więc prawdopodobnie nie ukażemy i w graficznym, i w kompozycyjnym, bo nie każe się za jedną rzecz 2 razy, przynajmniej nie w jednym elemencie, ale na pewno stracisz 2 punkty w poprzednim, bo nie będzie wstępu i nie będzie kompozycji, czyli to będą rzeczy zachwiane i wtedy tracisz tutaj przynajmniej 1, tam tracisz przynajmniej 2, czyli będzie 3 i 8 i przynajmniej 1 punkt stracisz z całości. Przynajmniej. Czy może pani polecić jakieś dobre repetytorium maturalne do poziomu podstawowego, pyta Kinga? Kinga, każde dobre wydawnictwo, czy to jest Pearson, czy to jest Oxford, czy to jest Cambridge, oni wszyscy produkują Macmillan, oni produkują bardzo dobre repetytoria. Ja lubię oksfordzkie, ale to tylko tak moja preferencja prywatna. Tak naprawdę, jeśli chodzi o repetytoria, one są bardzo dobrze napisane. Którekolwiek weźmiesz z tych takich wiodących wydawnictw, na pewno się nie zawiedziesz. Paulina mówi dzień dobry i pyta, czy jest możliwość zestawienia wszystkich czasów potrzebnych na maturę. Ojoj, czasy, dobrze. Czyli mamy conditionale w poniedziałek. Na razie mamy najwięcej głosów na stronę bierną i na wtorek. Postarałabym się coś jeszcze, będę zbierała w takim razie Wasze sugestie i w poniedziałek spróbuję skondensować te conditionale i coś jeszcze poruszyć. Czy to będzie strona bierna, czy to będzie reported speech, może reported speech, bo jest krótsza i jest troszkę łatwiejsze, więc może coś i wtedy na środę spróbuję skondensować następną gramatykę, ale musicie wtedy ze mną współpracować i postaram się zrobić tak, czyli na czasy 1 głos następny. Dobrze, dziękuję, będę pamiętać. Patrycja, wiem, że phrasal verbs trzeba się nauczyć na pamięć, ale czy mogę znaleźć listę tych najbardziej przydatnych? Można. Znowu polecę Michaela. Formę pisaną. Do frazali? Przydatnych do formy pisanej. Do formy pisanej. To ja polecałam, pamiętacie na początku, do podstawy, tak, to było pytanie o podstawę, tak? Czy ogólnie do pisania. Jeśli chodzi ogólnie o pisanie, to na samym początku mojej prezentacji, kiedy, pamiętacie tę książkę, którą polecałam? To jest Virginia Evans i ona ma, tutaj jest poziom akurat proficiency, ale też jest poziom wcześniej, czyli jest poziom FCE na poziomie B2
I tamta książka bardzo dobrze pokazuje wszystkie formy możliwe, czyli i listy, i for and against, i artykuł i tak dalej. One tam wszystko znajdziecie. Czyli polecam Virginia Evans, ale także repetytoria, bo w repetytoriach także jest wszystko omówione, każda forma jest omówiona. Mam nadzieję, że ja pomogłam tutaj też i że znalazłaś tutaj odpowiedź na swoje pytania, jak coś napisać. Obejrzyj sobie wszystkie, to dzisiaj jest 3. już odcinek, obejrzyj sobie te 2, środowy i dzisiejszy jeszcze raz. Myślę, że tam na pewno Ci pomoże. Dzień dobry. Chciałabym w przyszłości usłyszeć o inwersji stylistycznej. To prośba od Aleksandry. Inwersja. No to jest pierwsze pytanie, znaczy pierwsza prośba o inwersję. A inwersja jest dość skomplikowana. Dobrze, słuchajcie, będę zbierać głosy. No, nie da się zrobić tego wszystkiego w 2 zajęcia. Postaram się zrobić dobrze kondycjonale w poniedziałek i jeżeli starczy nam czasu, to zrobimy coś jeszcze. Jeżeli nie, to wtedy policzymy sobie tutaj ze wszystkimi, jak na co było najwięcej ilość głosów, o co była największa ilość próśb i wtedy zrobimy to w środę. Tak? Dziękujemy Pani Profesor za tę potężną dawkę języka angielskiego. Zapraszamy na spotkanie z Panią Moniką Zalewską w środę, a w poniedziałek zaczynamy lekcje też dla uczniów klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego, drugich. Też chyba jestem. W poniedziałek, tak, jest Pani, oczywiście, przepraszam za tę pomyłkę. Pani Monika Zalewska o 14:15 poprowadzi lekcję dla klasy maturalnej, ale wcześniej, tak jak powiedziałem, klasy pierwsze LO, drugie LO. Zajrzyjcie na stronę Edupolis, tam jest cała rozpiska. Tymczasem życzymy Wam miłego, spokojnego weekendu. Nie wychodźcie za wiele z domów. Do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia w poniedziałek. Będą kondycjonale. Do zobaczenia.